Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Tym razem zabiorę Was na zakupy i sprawdzimy, co fajnego znajdziemy teraz w sieciówkach. Zaczynamy od sklepu Tiger, który może nie jest sklepem typowo wnętrzarskim, ale zdecydowanie akcesoriów domowych w nim nie brakuje. W dodatku ceny są tu aż podejrzanie niskie. W Tigerze jest duży wybór kolorowych świec. Można skompletować barwny zestaw. Pieczątki przydają się m.in. przy dekorowaniu prezentów świątecznych, a tę książeczkę gorąco polecam. Na końcu jest masa naklejek z różnymi elementami twarzy. Moje dzieci wyklejały fantastyczne postaci i to była świetna zabawa. Podobny stojak miałam, gdy byłam nastolatką, ale jak powiesiłam na nim wszystkie swoje kolczyki, to wyglądało to już zbyt chaotycznie, nawet jak na mnie. Kurzyły się, więc to nie było zbyt praktyczne. Kiedyś marzyłam o takim dywanie z filcowych kulek, tylko takim z bardziej dopasowanym kolorystycznie zestawem. Dzisiaj mam poczucie, że nie znalazłabym dla niego żadnego sensownego zastosowania w domu. Jest za gruby po prostu. Teraz pora na Zara Home, czyli już sklep niby typowo wnętrzarski, ale jednak marka ubraniowa. Coś te wnętrza często są tylko na doczepkę. W środku zupełnie inna stylistyka niż w Tigerze. Jest zdecydowanie poważniej i bardziej elegancko. Tu odnajdą się miłośnicy stonowanych barw. Zara Home dostarcza powiew luksusu w takich cenach dostępnych dla przeciętnego człowieka. Ceramika jak od lokalnego rękodzielnika, ale 2-3 razy tańsza. Kolorowe szkło to jedna z moich największych słabości. Czyż nie jest piękne? Tylko z kieliszków u mnie w domu akurat mizerny pożytek, bo nie piję alkoholu. W ogóle, nigdy. Więc jeśli już, to raczej takie kieliszki, które mogą być do wody. Ciekawa struktura tego szkła. I te też ciekawe. Światło się ładnie załamuje. Albo takie szklanki. Widzicie, że nie są takie zwyczajnie przejrzyste? Cudny kolor. A te obrusy bardzo miłe w dotyku. Widzę, że wracają obrusy z dziurami, które długo uchodziły za babcinę i nigdzie ich nie widziałam w takich zwykłych sieciowych sklepach. Takie ramki są super do oprawienia niestandardowych formatów. Obrazek od dziecka w kształcie serca, zasuszony kwiatek z wakacji. Jeśli trudno znaleźć na coś odpowiednią ramkę, sprawdźcie takie przeszklone, bo mogą być rozwiązaniem. Na wygląd naszych wnętrz duży wpływ mają takie zwykłe przedmioty codziennego użytku, z których korzystamy na bieżąco i które często są na widoku. Szczotki, ścierki, gąbki do naczyń, spryskiwacze. Super, gdy możemy zdecydować się na coś subtelnego, co nie będzie odwracało uwagi od prawdziwych dekoracji. Te spryskiwacze są szklane. Sama kupiłam kiedyś podobny w Wisku, tylko plastikowy, więc może trochę praktyczniejszy pod tym kątem, że nie boję się go zamaszyście odłożyć. W Zara Home jest spory wybór takich estetycznych, domowych akcesoriów i kosmetyków, więc jeśli szukacie czegoś w tym stylu, warto sprawdzić tutaj. Bardzo podoba mi się, że coraz więcej sklepów rezygnuje z pakowania pościeli w plastik. Dzięki temu od razu możemy wymacać, czy materiał nam odpowiada, a nową pościel przecież i tak na start trzeba wrzucić do pralki, więc nie ma problemu, że się przykurzyła w sklepie. Teraz Homla. Na start piękna ekspozycja zachwycająca kolorami, ale obawiam się, że na filmie z dużą głębią ostrości nie będzie zachwytu, więc lepiej przyjrzyjmy się poszczególnym rzeczom. Na pierwszy rzut oczywiście kolorowe szkło. Pomarańczowy wazonik, cudowny, choć wydaje mi się, że gdyby był ciut większy, miałby więcej zastosowań. Też na tulipany na przykład. Tu też pomarańcz, ale tylko w rączce. No cudowne. Powiem Wam, że trochę widać, że to nie jest dzbanek za 300, tylko 80 zł. Coś w tym szkle jest takiego, no nie wiem, ale i tak jest piękny. Bardzo mi się podoba. Dalej zostajemy w pomarańczowym klimacie i zobaczcie, że taka prosta doniczka, która jednak ma delikatną fakturę, jakiś wzór, od razu prezentuje się znacznie ciekawiej. No nie mogę z tymi kolorami, są takie piękne, że wszystkie chciałabym mieć. Ale kiedyś skusiłam się na talerz tutaj i potem w domu przekonałam się, że jednak wolę mojego Bolesławca, więc teraz już jestem ostrożniejsza. Takie wazony z dziurą to ostatnio hit. Dobrze się prezentują, przyznaję, tylko nie wiem jak je domyć w środku. Ale na suszki mogą być super. Okrągłe lustro, proste, ładne, w dobrej cenie. A tu bardzo okazyjna cena dla złotych sztućców. Pamiętam, jak na początku mojego blogowania zaczęły się pojawiać sztućce w innych kolorach.
Teraz złote już nie szokują tak jak 10 lat temu. Wtedy to było wow. I teraz wciąż są wow, tylko już wiemy, że różnie bywa z wytrzymałością. A jak złoto schodzi, to już nie jest takie piękne. Jeśli ktoś z Was je ma, dajcie znać w komentarzu, jak się sprawdzają. I fajnie, że są dostępne też inne kolory. Choć ja wciąż czekam na pełną paletę barw. Tu poza sztućcami mamy też inne kuchenne akcesoria w złocie. Naprawdę ładnie się prezentują. Uwielbiam złoto. Szkoda tylko, że nie można ich myć w zmywarce. To niestety duży minus. Pudełko na banana. Czy to ma sens? Przecież banany mają grubą skórkę i spokojnie można je wrzucić luzem do torebki. I mają różne rozmiary, różne wygięcie. Nie bardzo doceniam ten pomysł. W ogóle z pudełkami mam tak, że chociaż niektóre są takie słodkie i urocze, to wolę moje Ikeowe kwadratowe. Mam ich mnóstwo, wsadzam jedno w drugie, przez co łatwiej je przechowywać. Nadają się i do szkoły, i do lodówki. Niektóre są plastikowe, niektóre szklane i jest git. A jak mam pudełka w różnych rozmiarach, to trudno je sensownie pochować. W dodatku każde ma inne wieczko i albo będą zamknięte i zajmują wtedy dużo miejsca, albo wieczka są osobno i potem ciężko znaleźć właściwe. Więc teraz już nie eksperymentuję, jestem wierna serii 365+ i dokupuję tylko takie, by pasowały do tych, które już mam. Ta pościel ma ładny wzór. Lubię takie ciemne z botanicznymi motywami. I cena jaka okazyjna. Ostatnio wzdychałam do jagodowej marki Mumla. Czuję, że świetnie by u mnie wyglądała, ale była ponad 5 razy droższa od tej. Więc muszę jeszcze przemyśleć, czy faktycznie nowa pościel jest mi potrzebna. Nie jest to taki spontaniczny wydatek. Jak to możliwe, że te świece są takie tanie? Jestem w szoku, bo przecież sama też mam świece w swoim sklepie i za zamówienie hurtowe u producenta w Polsce za jedną sztukę płaciłam dużo więcej. Co prawda nasze świece są większe, sojowe, mocniej pachną, więc to też nie jest tak, że po prostu przepłaciłam. Cena często idzie w parze z jakością. Nie zawsze, ale często. Niemniej ta cena jest aż podejrzanie niska. Teraz jesteśmy już w H&M Home albo H&M Home, jak wolicie. Ostatnio coraz częściej trafiam na naczynia z taką chropowatą strukturą. To wygląda ciekawie, ale ja nie mogę pozbyć się poczucia, że z czasem się ubrudzi i nijak nie dam rady tego doczyścić. A w dodatku nie lubię rzeczy nieprzyjemnych w dotyku. Dotyk to dla mnie bardzo ważny zmysł. Te już są przyjemniejsze, choć też chropowate. W tworzeniu pięknych kompozycji we wnętrzach dobrze wykorzystywać kontrasty i przeciwieństwa. Coś milusiego i chropowatego. Coś prostego i coś udziwnionego. Poduszka wzorzysta i poduszka gładka. Takie zestawy często wyglądają dobrze. Teraz ewidentnie jest trend na takie bardziej oryginalne formy i faktury, ale nie zapominajcie o prostych, klasycznych dekoracjach, bo one mogą być właśnie dobrym uzupełnieniem kompozycji. I zwracajcie uwagę na jakość produktów. Właściwie w każdym z tych popularnych sklepów da się kupić zarówno coś świetnego, ponadczasowego i w okazyjnej cenie zarazem, jak i coś, co szybko przestanie cieszyć oko, łatwo się zniszczy i wcale nie jest warty swojej ceny. To jest ciekawe, bardzo ładne, piękne kolory, delikatna forma. Na początku nie wiedziałam, co to jest, taki wazonik, dekoracja i dopiero etykietka uświadomiła mi, że to świecznik. Tutaj też mamy wazon z dziurą. Mówiłam, że są teraz na topie. Ten jest naprawdę ładny, taki większy rozmiar, będzie się pięknie prezentował we wnętrzu. Mniejsze są tańsze, bardziej dostępne, ale trudniej je ładnie wyeksponować. W H&M Home bardzo często są kupowane dekoracje do stylizacji mieszkań przy sesjach zdjęciowych. Do tego stopnia, że właściwie bardzo rzadko nie ma nic stąd. Te wielkie wazony z dziurą, takie złote świeczniki, to wszystko to są bardzo fotogeniczne rzeczy. Co ciekawe, świeczki w H&M Home są produkowane w Polsce. Nie wszystkie oczywiście, ale te wysokie tak. Nie spodziewałam się tego. I zobaczcie, że tu już cena jest odpowiednio wyższa niż wcześniej. W H&M Home można też znaleźć fajne akcesoria do pokoju dziecięcego. Jeśli lubicie taką delikatną kolorystykę jak w pokoikach z Instagrama czy Pinteresta, to szukajcie tutaj. Są dywany w stonowanych barwach, które jednak są dywanami dla dzieci i mają bardzo fajne motywy, takie jak ulice, samochody, jakieś zwierzęta. Taki koszyk na zabawki z jednej strony jest uroczym domkiem, a z drugiej to jednak wciąż koszyk, a nie jakiś jaskrawy pojemnik plastikowy udający wyścigówkę z bajki.
Jest ogólnie więcej koszy, koszyków i pojemników, również dla dorosłych, które są bardzo estetyczne. A ja bardzo lubię żółty kolor, ale ten odcień jest zdecydowanie nie dla mnie. Co innego te szklanki. Kolorowe szkło jest takie cudne. Czy wy też to czujecie? Czy to tylko ja mam jakąś taką fazę? Nie mogę przestać się zachwycać. Zielony dzbanek, też jaki cudny. I do niego te kieliszki. Choć taki dzbanek równie dobrze może być wazonem. A teraz patrzcie na to. Pomarańczowe szklanki. Latami takich wypatrywałam. Bo mój tata ma swoją ulubioną pomarańczową szklankę. Kiedyś miał 2, ale jeszcze jak byłam mała, jedna się stłukła. Więc jak już byłam większa, zaczęłam rozglądać się za podobną. To byłby najlepszy prezent dla taty, bo tata naprawdę herbatę pije właściwie tylko w tej pomarańczowej szklance. Ale nigdzie takiej nie było. Kiedyś nagrywałam nawet dom, który miał całą zastawę z takiego grubego pomarańczowego szkła, ale akurat bez takiej wysokiej szklanki. I dopiero niedawno udało mi się trafić na bardzo podobną na Allegro. Była niebieska, cudny odcień, a patrzę w warianty, a tam też pomarańczowa. Nie byłam pewna, czy jest dostatecznie podobna, ale okazało się, że jest naprawdę blisko. Tylko do spodeczków nie do końca pasuje, ale ogólnie udało się. Po latach totalnej pustki na rynku pomarańczowe szkło ewidentnie wraca do łask, bo ostatnio coraz częściej na nie trafiam i jest coraz większy wybór form w tym kolorze. A jeżeli wy spotkaliście się z taką szklanką identyczną jak ta mojego taty, to dajcie znać. Tu przepiękna złota konewka, naprawdę wygląda cudnie. Zobaczcie jednak, że w środku są już rdzawe plamki. Spodziewam się, że nie będzie się nadawała do wody na dłuższą metę. Chyba że lubicie podlewać rośliny brązową cieczą. Sama się tak kiedyś nacięłam na konewkę. Nie wiem, jak można nie zadbać o taki aspekt w konewce. Tak samo rozwalają mnie nieszczelne wazony opisane jako tylko do dekoracji. No serio? Niepoważne. Na koniec jeszcze duka. I od razu mój wzrok przyciągnęły te kubki. To nie do końca moja bajka, ale bardzo je doceniam. Kolory świetne. Tu ciekawa naklejka. 100% porcelana. Widzieliście kiedyś porcelanę 50%? Bo ja nie kojarzę. Zapytałam panią przy kasie, o co chodzi, ale też nie wiedziała. Obstawiam, że to po prostu porcelana, a 100% dodali, bo wygląda dobrze, ale jeśli znacie coś, co można nazwać porcelaną 80%, to dajcie znać. Chętnie powiększę swoją wiedzę o świecie. Te kubeczki ze złotymi uchwytami są cudowne. Zachwycam się nimi od dawna. I te jednolite w różnych kolorach chyba jeszcze bardziej mi się podobają niż te niebieskie we wzorki. Lubię to, że w Duce kolekcje nie zmieniają się aż tak błyskawicznie jak w innych sklepach. A tu co? Znowu kolorowe szkło. Kieliszki mają taki wzorek, za czym akurat nie przepadam, ale dzbanek jest jakiś taki podejrzanie lekki. No tego się nie spodziewałam, to jest dzbanek z plastiku. Ale to faktycznie dobry pomysł, bo jest znacznie lżejszy i bardziej wytrzymały, a przy takim rozmiarze to ma znaczenie. A wygląda świetnie. Przy kasie znalazłam sztućce na sztuki. To też super sprawa. Można dokupić to, czego najbardziej nam brakuje i poeksperymentować z różnymi kolorami, niekoniecznie od razu kupując cały wielki zestaw. Pewnie zastanawiacie się, co zdecydowałam się kupić, a odpowiedź brzmi nic, bo nic teraz nie potrzebuję. I to, że są dostępne ładne rzeczy w sklepach, to nie znaczy, że ja muszę je mieć. Was również zachęcam do rozważnych zakupów, bo prawdopodobnie produkty, które Wam się podobają, będą dostępne też jutro i za tydzień, więc macie czas, by przespać się z decyzją. A teraz żegnam się z Wami, zachęcam do subskrybowania kanału i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Pa, pa!